Witamy wszystkich serdecznie. Wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Może pan coś dzisiaj powie? Pan dzisiaj nic nie powie. Zajmie się pan kiełbasą, a ja tutaj ogarnę te. Co chciałem dzisiaj wam opowiedzieć? Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, jak to wszyscy wiedzą, jak to sprawdzić, czy ryba jest świeża, mniej więcej określić, ile dni temu ta ryba była złapana. Ja postaram wam się troszeczkę to przybliżyć. Oczywiście musicie sobie pogłębić swoje informacje. Ja wam powiem to, jak to się powinno robić w praktyce. Wiadomo, że tutaj macie u góry tego karpika. Nie wiem, czy moją tą będzie widać. Kursora. Tutaj macie u góry karpika eleganckie i teraz jak stwierdzić, czy idziecie do sklepu i chcecie kupić sobie takiego karpika. Proszę bardzo, tam jest u góry ten karpik. Muszę łyka wody. I teraz jak stwierdzić, czy ten karpik jest świeży. Wiecie o tym dobrze, że na przykład rybie oko, ryba nie ma, prócz rekinów, ryby nie mają błony zamykającej oko. Nie mają powieki na oko i nie mogą robić tak. A my możemy. W każdym bądź razie idziemy do sklepu, chcemy kupić świeżą rybę. Mówimy tutaj o wszystkich rybach. Ryby morskie, z tą świeżością ryb morskich jest jeszcze większa historia. Znaczy chodzi o to, żeby bardziej być szczegółowym i bardziej sprawdzać, czy ta ryba jeszcze nadaje się do jedzenia, bo zdarzają się sytuacje takie, że kupimy ryby morskie, przychodzimy do domu i z tą rybą się nie da już nic zrobić. Pierwsze co? Jakimi metodami? Możemy tak. Wzrokowo, tak? Możemy sobie zobaczyć, jak ta ryba wygląda, możemy zapach i na smak, nie? Oczywiście, że na smak nie, bo jak już byśmy posmakowali i zjedli, to by mogło się źle podać. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, wygląd. Patrzymy sobie na tą rybę i patrzymy, o jaki zdrowy okaz karpika. Zdrowy okaz karpika. Kolor się zgadza. Błyszczący, lśniący, lekka taka warstewka śluzu. Tak, ryba jest śliska, elegancka. Patrzymy na skrzela. Tutaj skrzela. Specjalnie wziąłem taki obrazek, żeby były widoczne skrzela. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie ryba ma skrzela, to są właśnie w tym miejscu. Patrzymy oczy. Ważne są w rybie oczy. Już wam pokazuję, proszę bardzo. Tutaj możecie zobaczyć ryba w lodzie, ale jaki szczegół? Oko nie jest wypukłe, oko nie jest świecące, oko jest zapadnięte. I tutaj u tych rybek możecie zauważyć, że pojawia się taka niebieska plamka, mętnienie oka, oko jest zmętniałe, czyli już po tym samym wyglądzie wiecie, że ta ryba ma około 3 dni jest już w lodzie. I teraz, jeżeli one nie są patroszone, to wyobraźcie sobie, jakie procesy już mogą zachodzić wewnątrz tej ryby, tak? Stężenie pośmiertne minęło, stężenie pośmiertne troszkę konserwuje rybę, ja już tu kiedyś wam mówiłem, w sensie takim, że nie działają bakterie gnilne. Jeżeli to już minie, zaczyna się proces gnilny i ryba psuje się od głowy i zaczyna się to właśnie od oka. Tak wygląda oko rybie, starej ryby, która nie pierwszej świeżości. Tak? Czyli mamy pierwsze oko, patrzymy na oko i patrzymy na wygląd zewnętrzny. Patrzymy na zewnątrz. Jeżeli ryba nie jest śliska czasami, albo jest taka w dotyku, taka lepiąca się, wiecie? Taka jakby co wam powiedzieć, jakby co dotknąć. Jakby kisiel tak sobie dotknął i doknął kisiela, nie? Albo gararetki i jest taka lepiąca, już od razu wiemy, że ta ryba nie jest pierwszej świeżości. Uwaga na sztuczki sprzedawców. Sztuczka polega na tym, że sprzedawcy, jak ryba już jest nieświeża, zmywają
zmywają ten nalot, ten śluz i pryskają wodą, Wtedy ta ryba jest lśniąca, ale jak dotkniecie ręką, no ja tu nie mogę ich pogłaskać, jak dotkniecie ręką tutaj po skórze tej ryby, nie? To ta skóra jest, no nie jest już śliska, nie jest lepka, ale jest szorstka. Jak jest szorstka, znaczy, że nie ma śluzu. Jak nie ma śluzu, znaczy, że ona już była zmywana, myta, tak jak myją kurczaki, jak się zaczynają starzeć. Czyli mamy to już omówione. Wnętrze ryby to dopiero Wam się okaże wcześniej, w domu, jak otworzycie. No i oczywiście zapach towarzyszący takim podgniłym rybą jest specyficzny. Ryba ogólnie ma specyficzny zapach za sprawą tego śluzu zewnętrznego, ale ten śluz zaczyna bardzo szybko się utleniać. Jeżeli wyciągniemy rybę na powierzchnię, to jest jej układ obronny. Tam są różne bakteryjki. Tak jak my mamy na skórze, tak ona ma w tym śluzie bakterie, które pomagają jej po prostu przeżyć, chronić się przed różnego rodzaju dziadostwem. Tak samo my mamy też na skórze specjalne bakterie. I te bakterie po uśmierceniu ryby, te bakterie bardzo szybko zaczynają się rozkładać i już pojawia się taki specyficzny zapaszek. Może jeszcze nie całkiem tak zgniłej ryby, ale już ten taki zapach ryby staje się mocniejszy. Już jest taki troszkę mocniejszy. Ryba bardziej śmierdzi rybą, tak jakbym to mógł określić oczywiście. No i jeżeli tutaj już mamy, no i to wiecie, no i to taki przechodzi już taki zapach amoniakalny lekko, tak jak Wam to wytłumaczyć, zapach amoniakalny. W szkole na pewno wiecie, jak amoniak sobie śmierdzi, nie? No. Dobra, i teraz jak już popatrzyliśmy na tę rybę, nie jesteśmy pewni, no to w końcu dochodzi dotyk. Bierzemy paluszkiem i dotykamy ryby pod płetwą grzbietową, albo w ogóle tak pod płetwą grzbietową, albo gdzieś na grzbiecie. Naciskamy palcem nie mocno, nie tak specjalnie mocno, wiecie, bo jak mocno naciśniemy, to wiadomo, że wgnieciemy te delikatne mięsiwo rybie i tak palcem naciskamy pyk i powinno się odkształcić, tak jak tutaj widzicie, ciach i wraca od razu do stanu początkowego. Ryba jest świeża. Jeżeli zrobimy pyk i zostanie wgniecienie i mięso się nie odkształci, to już ryba ma około 3 dni. To już możecie sobie powiedzieć, o, ta ryba ma już 3-4 dni, oko zapadnięte, zapach już takiej ryby przechodzącej w amoniak. Takiej ryby ja już bym nie kupował. Takiej ryby nie kupował. Tu pokażę Wam mniej więcej. Zobaczcie. Ta ryba, ten amur, który tam leży, on już po prostu traci kolor. On już nie ma koloru. Ten karpik powyżej, którego widzicie, on jest elegancko żywy, a ten amur, który tutaj jest, on już usnął, zdechł. Potocznie się mówi zdechł. Ten amurek już tutaj zdechł, już mu nie pomożemy. I widzicie, jest mętne oko, mętny śluz i stracił kolor. Ryba traci też kolor. Na przykład, jeżeli przyzwyczajeni jesteśmy do ryby, która na przykład z natury wiemy, że na przykład powinna mieć taki kolor. Oczywiście umownie mówimy, bo ryba może zmieniać kolor zależnie od występowania jeziora, rzeki, morza, ale przeważnie ten kolor na przykład blednie, tak? Ten kolor blednie. Tutaj Wam jeszcze pokażę, tutaj mamy ryby w lodzie. I teraz tak, przychodzimy do sklepu, patrzymy ryby eleganckie w lodzie i przyglądamy się. Tutaj jest oko, tutaj już widać, oko jest mętne, oko jest zapadnięte. I teraz bierzemy i paluchem naciskamy przy grzbiecie, tam gdzie jest najwięcej miejsca, przy grzbiecie
tam jest najwięcej miejsca, tam uciskamy i sprawdzamy, czy się odkształca. Często zdarza się tak, że na przykład leżą ryby, teraz powiem morskich, morskie ryby leżą na przykład tuszki czy półtuszki i od tego mięsa odchodzą ości. Tu jest filet, puszka, dajmy na to, i widzicie wystające ości, że ości wystają. Nie wiem, czy to dobrze. Ości po prostu odstają od mięsa, nie są spójne z mięsem. To jest od razu znak, że po prostu ten filet jest nieświeży. Że albo był na przykład za długo mrożony, bo morskie ryby zazwyczaj są mrożone. Po rozmrożeniu one w ogóle tracą swoje właściwości, są źle mrożone, tracą mięso, traci właściwości, są miękkie, takie później po usmażeniu są takie mączysty smak, ości odchodzą, zapach jest bardzo taki, dajmy na to, zapach jest bardzo taki morski. Jak chcecie kupować taką rybę morską, to kupuje się zazwyczaj filet, chociaż wiecie, no filety też zdarzają się nieświeże, ale tam na przykład w takim filecie wciskanie palucha, czy te, wiecie, te kostki rybne, no to nic nie da, bo on i tak się nie odkształci. Chodzi tutaj o takie ryby, jak tutaj Wam pokazałem, że pstrąga można ładnie sobie sprawdzić, czy te rybki u góry, co to są za rybki, napiszcie w komentarzach, nie będę Wam wszystkiego mówił. To wiecie, co to jest tutaj, ten to gościu wiecie i tamtego na pewno znacie. No i oczywiście, jeżeli pojawi się coś takiego, widzicie tu, oho, ale ryba daje, no to takiej ryby to po prostu, takiej ryby już po prostu nie jemy, nie? Bo normalnie tak śmierdzi ten amur już tak zaczyna waniać, nie? I zobaczcie, spod skrzeli, nie? Zaczyna, skrzela to jest pierwszy stopień, oko skrzela to jest pierwszy stopień sprawdzania. Jeżeli skrzela nie są krwisto-czerwone, tak jak u karpia u góry, tylko są białe, to oznacza, że ryba już jest około 4 dni stara, 4 dni nieświeża, tak? Bo jeden dzień na przykład, no to jeszcze one będą takie blado-czerwone, jeszcze jeden dzień, mówię o rybie, która będzie w lodzie, blado-czerwone, później będą jeszcze bledsze i na końcu robią się białe po prostu i ta ryba zaczyna śmierdzieć. Kolejna sztuczka handlowców, wycinają rybie skrzela i na przykład jeżeli pstrąg był sprzedawany w całości, nie jako filet, no to jak zaczyna się psuć, wycinają rybie skrzela, patroszą, wrzucają znowu na ladę chłodniczą, wrzucają znowu na lód i wtedy ten smród staje się po prostu nie do zniesienia. I często i gęsto, jeżeli filet z pstrąga, mówimy o filecie z pstrąga, bo najczęściej jest tego kupowany, i to możecie zobaczyć, jak będą odchodziły ości od mięsa. Takich filetów już nie kupujcie, bo one są naprawdę stare. W lodówce w stałej temperaturze rybę można przechowywać jakieś 3 dni i po tych 3 dniach nie zamrażajcie tych ryb, musicie je po prostu zjeść. Zamraża się rybę świeżą, odcinek o zamrożaniu ryb jest już zrobiony, możecie sobie cofnąć i zobaczyć. Co może się stać, jakie powikłania mogą się podziać. Ja wyłączę ten smród, bo po prostu ja już nie mogę. Tego zdechlaka chyba też wyłączymy, bo to tak do tej kiełbasy nie za bardzo pasuje. I skutki. Po pierwsze, wiadomo, że my ludzie nie zjemy, jeżeli coś naprawdę już tak śmierdzi, jak przed chwilą ten amur, no to my już tego nie ruszymy. To już jest, mamy normalny odruch, mamy inne odczucia zapachowe jak stwory. Stwory, lisy, jenoty, kuny, to one by to jeszcze zeżarły, one by sobie z tym poradziły, mają inne troszkę układy pokarmowe. Nasz układ pokarmowy takich rzeczy nie trawi i od razu się pojawiają zatrucia pokarmowe, skombo, przez C się pisze.
Bardzo skomplikowane, ale muszę wam przeczytać. Skombrotoksyzm. Skombrotoksyzm się pojawia. Co to jest ten skombrotoksyzm? To jest zatrucie się nieświeżymi rybami, zwłaszcza tych z ciemnym mięsem. No i później oczywiście jeszcze na przykład salmonella, oczywiście łososiem można zatruć się i salmonellą. Jakie objawy, co nas czeka? Ból głowy, biegunka, gorączka, wymioty. Często i gęsto musimy udać się do lekarza, do szpitala, żeby nas wyczyścili, przeczyścili, dali nam jakieś odkażalniki, bo może się to skończyć dla nas bardzo źle. Niestety w dzisiejszych czasach sprzedawcy na to, żeby nie tracić kosztów, na przykład nie wyrzucać ryby, robią różnego rodzaju sztuczki, jak na przykład, tak jak wam mówiłem, filety, tuszki z pstrąga, czy pstrąg patroszony, który wcześniej był pstrągiem całym przez 3 dni, leżał sobie w lodzie, on nie zszedł, wtedy jest patroszony, skrzela wycinane, jest wkładany z powrotem do lodu, tam leży kolejne 3 dni, a na końcu jest mrożony. I my kupujemy mrożonego pstrąga, bardzo świeżego, i napisana jest jeszcze etykieta pstrąg świeżo mrożony, i to wszystko jest nieprawdą, także tak przestrzegam was przed takimi sztuczkami. Jakbyście coś więcej chcieli, to oczywiście zapraszam do komentarzy, komentujcie, mów ta lub ta co chce ta. To jest takie ostrzeżenie dla was jako wędkarzy. Nawet czasami zdarza się latem, przeważnie latem, jeżeli złapiecie rybę i na przykład połknęła za głęboko haczyk i ta ryba połknęła za głęboko haczyk, tak? I teraz chcecie ją zabrać, jest wymiar, chcecie ją zabrać do domu. No jest ciepło i wrzucacie ją do siatki i ona w tej siatce zdechła i ona przez cały czas wędkowania ona w tej siatce jest, robi się biała, tak jak ten amur, robi się taka biała, stężenie pośmiertne na jakiś czas zapobiega gniciu ryby, kolokwialnie mówiąc. Ja wam powiem inaczej, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że chcecie tą rybę zabrać, teraz jest doba telefonów. Zróbcie po prostu zdjęcie tej ryby, jakby przyszła straż rybacka albo coś. Oczywiście tam będzie data i wszystko. I teraz tak, bierzecie taką rybę, nie trzymacie tej ryby w siatce pod żadnym pozorem, mimo że jest upał. Bierzecie od razu, odcinacie głowę, patroszycie tą rybę i najlepiej jakby były gdzieś obok pokrzywy, wtedy bierzecie liście z tej pokrzywy, czy nawet takie całą wiązkę takich pokrzyw, wkładacie te pokrzywy w tą tuszkę, zamykacie i wkładacie do jakiegoś pojemniczka i chowacie to w cieniu, i powiem wam, że taka ryba będzie dłużej świeża niż złapana ryba, która przez 8 godzin będzie leżała z tymi flakami i wnętrznościami w waszej siatce i czekała na późniejsze patroszenie. To jest taki mój szczegół, który polecajka taka. Zróbcie zdjęcie, jakby przyszła straż rybacka, że nie był wymiarowy czy coś. Zróbcie zdjęcie, będziecie mieli zawsze jakieś alibi, bo teraz jak się jedzie na ryby, to trzeba sobie szukać alibi. Jak z tego co oglądam, to już na ryby nie chciałbym sobie jeździć, bynajmniej na wody. No ale to już może zostawmy na inny temat, a tymczasem pozdrawiam was serdecznie. Myślę, że troszeczkę wam przybliżyłem. Bardziej zwrócicie uwagę, powiecie mamie, powiecie tacie, babci. Już babcie wiedzą jak ryby kupować, ale mamie możecie jeszcze słówko szepnąć. Jeszcze jak mama by chciała wiedzieć, jak mrożyć ryby, no to wszystko jest u mnie na kanale. Wejdziecie w playlisty i tam wszystko jest elegancko opisane. Pozdrawiam was serdecznie, pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Wodą cześć dla wędkarzy. Zdrówka, trzymajcie się ciepło.